Witajcie już w 8. odcinku, 8. tygodniu mojej budowy jednoosobowej. Tak więc skończyliśmy na tej ściance. Ten tydzień tak naprawdę zaczynam od środy. Pogoda jest naprawdę, straszne załamanie pogody mam, więc też za wiele nie ma co tutaj szaleć. Wczoraj też miałem wizytację na budowie kierownika i współpracującego ze mną pana architekta, dlatego że projekt nie mówił mi, jaką wysokość wieńca mam zrobić. Ustaliliśmy, że minimum to jest 15 cm, maksimum wysokość całego bloczka, czyli 24. Oczywiście nie muszę wam mówić, że ja zastosuję minimum, więc ustaliliśmy, że będzie 15. Dodatkowo, jak wiecie, tutaj będą ścianki od łazienki. Miałem robić ich z gipskartonu. Propozycja jest, ale to tylko propozycja, nie muszę się jej przychylać, żeby jednak zrobić ten fundamencik nawet niezbrojony, żeby było oparcie dla gazobetonu i zrobić to z gazobetonu, a wieńcem zrobić nadproże wieńcowe dla drzwi. Jeszcze to dzisiaj przemyślę, ale wolę się zająć kręceniem zbrojenia, tak więc zbrojenie będzie najważniejsze. No słuchajcie kochani, w poprzednim odcinku w końcu się spodziewałem dużej ilości, jak to się mówi, już komentarzy zerowych. Tak więc na pewno chciałbym pozdrowić pana, który napisał mi bardzo brzydki komentarz. Dzieciaku, 30 lat stawiam chałupy i ta chałupa ci się zawali. No powiem szczerze, co ja mogę odpowiedzieć publicznie. Powiem wam, że najwyższa pora, żeby wasze pokolenie już poszło do lamusa, ponieważ jeżeli dalej będziecie gazobeton murować na zaprawie murarskiej, to w tym kraju nigdy budownictwo do przodu nie pójdzie. Jeżeli ktoś nie wierzy piance, nie musi wierzyć, przecież ja nikogo nie nastręczam na nastawianie z pianki domu. Możecie sobie tłuc na zaprawy i tak dalej, przecież to jest mój projekt, ja to konsultuję i nie jest to jakaś moja samowolka, no ale jeżeli ktoś pisze naprawdę bardzo obraźliwe komentarze w moją stronę i w stronę moich widzów, niech się liczy, że po prostu dostanie bana. Ja tu nie będę dyskutował, ja pokazuję, że się da. Nie jest to budowa schematyczna, ale zgodna z przepisami, zgodna z wytycznymi. To, że w Polsce w ogóle mnie zatrważa ilość ludzi, którzy są po prostu szokowani, że ja nadal tu nie mam posadzki. I uwierzcie mi, nie będzie tu posadzki aż do samej gołej wykończeniówki. A dlaczego? No to zapraszam do oglądania. Tu nie idziemy żadnym schematem. Naprawdę jeden komentarz, że bez chudziaka, słuchajcie, te fundamenty mi się zapadną. No to jest mistrzostwo dla tego pana, odnajdźcie ten komentarz i dajcie mu odpowiednią ilość łapek, bo nie wiecie, dlaczego te styropiany są jeszcze z wewnątrz. Słuchajcie, jak ja wszystko bym powiedział w jednym odcinku, to ten projekt nie miałby sensu. Zapraszam do oglądania i dzielenia się. Ja naprawdę jestem otwarty na wszystkie możliwe dyskusje, ale na chamstwo i buractwo nie będę po prostu tego tolerował w stosunku do moich widzów i do mnie samego. A więc kochani, koniec biadolenia, jedziemy z tematem. No dobra, z tych moich prętów zostało mi tutaj sporo 12, dlatego chciałbym ten wieniec zrobić z 12, ale jak mi jej nie starczy, no to mam 10. Ogólnie wieniec można byłoby tylko z 10 zrobić, żaden to problem. 8 to już nie bardzo, ale 10 jak najbardziej. No i co, jeżeli mi zbraknie tej 12, to zrobimy tak, żeby belki, na których będzie się dach opierał, były na 12, a poprzeczne niech sobie będą na tej 10. Więc biorę tą 10 i zabieram się za kręcenie beleczek. No i tak więc, żeby zrobić takie szczemionka na ten wieniec, to znowu przytargałem sobie drucik, 6 i potnę go na 60 cm. Tak więc jedziemy.
trochę. Koniku. Dobra, nie ma co. Ja tu sobie 60 zaznaczyłem na stole, więc mogę sobie cały pręcik położyć. No i dobra, bardzo wiele osób pisze mi w komentarzach, byś pożyczył od znajomego giętarkę i byś, nie wiem, wynajął. Słuchajcie, no kurczę, jakbym to był drut żebrowany, to faktycznie, no ręcznie bym go nie wygiął, tak? Ale jak to jest drucik, który ja spokojnie sobie go tam wyginam ręcznie, no to uwierzcie mi, 4 wkręciki, jakie widzieliście, już to przerobiłem. Wtedy robiłem sobie strzemionka do fundamentu. Teraz już ustawiłem sobie śruby na strzemionka do tego wieńca. Te 4 wkręciki w zupełności mi wystarcza. No zobaczcie, jak to idzie. To jest tyk i jedno, drugie, trzecie, czwarte. Słuchajcie, jak ja mam tą giętarkę przestawiać, co chwilę ustawiać, ja jak chrapa papi, mam strzemionko jakie należy. Może troszeczkę, o, czasami trzeba je sobie tam nagiąć. To jest najmniejszy pikuś. No i powinno mieć 18, 17 znaczy się na 12. No i tyle ma. Ja już tych strzemionek sobie troszeczkę tutaj zrobiłem. No i jadę. Ustaliliśmy, że nie muszę w wieńcu robić, już trochę przesadziłem, bo dawałem co 20 cm w fundamencie strzemiona, a w wieńcu mam zrobić co 30, bo nie ma po prostu takiej potrzeby, żeby aż tak gęsto dawać takie strzemiona. Zobaczcie, jak to fajnie idzie, to wszystko idzie w ręku, więc ja wiem, że no po to są giętarki wymyślone do strzemion, tak? No ale jak mogę sobie to zrobić w ręku, no to po co mam sobie giętarką głowę? O, teraz rozgięłem. Po co giętarką mam sobie głowę zawracać? Dobra, lecę. Muszę narobić tych strzemionek, byśmy mogli poskręcać sobie belki.
wczoraj sobie wrzuciłem belki. Tak tylko na razie. Później się nimi zajmę. Bo jeszcze muszę środkową zrobić na ściance działowej. Ale dzisiaj troszeczkę zaspałem. Więc nie wiem, czy zdążę, zanim słońce wyjdzie, żebym laser jeszcze widział. Muszę poprzykręcać sobie listewki do boków, do narożników. A więc zasuwam, bo powiem wam, że słoneczko już wychodzi. Tak więc to niech będzie sobie mniej więcej, ta niech będzie tutaj. Dobra, niech sobie to będzie na razie tutaj. To mi to kuźwa włączył udar. Dobra, na razie niech będzie, zaraz sobie podokręcam, bo teraz jest walka ze słońcem. Jak słońce wyjdzie, to lasera nie będę widział. A jak nie będę widział lasera, to będzie dzień stracony. No lecimy. No i dobra, teraz laser. No to wszystko wymaga czasu. Dobra, pyk, pyk, pyk. Szybki montaż. Dobra. 15 cm mam od linii. Więc powiem wam szczerze, że ja nie wiem, czy ja go nie postawię na murze. No to tak. No dobra. Zobaczymy, co z tego będzie. Czy to się uda, czy będziemy musieli jutro to robić. Dobra, tutaj 20 widać. Dobra, widać 20. Dobra, tutaj też widzę 20. Dobra. Dobra. Na razie jest ok. No niestety. No niestety, chyba się nie udało. No, nie udało się. Nie widzę już nic. No, nie widzę już nic. Za późno. Musiałbym wcześniej wstać. Znowu burza idzie. Zobaczcie, jak się chmurzy. W tym tygodniu nie będzie chyba odcinka.
Słuchajcie, wiele osób w komentarzach krzyczy mi: nie wolno spawać zbrojenia, nie wolno zrobić elki po 50-70 cm z każdej strony, związać drutem. Ja Wam powiem tak, jak mi powiedział kiedyś bardzo dobry znajomy. Na 100 pracowników budowlanych, murarzy, zbrojarzy, 50 w ogóle nie umie spawać. Z tych 50 połowa, 25 nawet nie ma spawarki. Z tych pozostałych 25, 15 nawet nie przywiezie, nie chce mu się z tą spawarką latać po wieńcu. Z pozostałych 20 połowa powie Wam w dodatku, że trzeba to zazbroić tylko dlatego, że nie chce im się spawać. No i 10 może na 100 weźmie i pospawa zbrojenie. Jedynym i najlepszym sposobem łączenia wszelkich zbrojeń jest ich spawanie. Ale jeżeli ktoś jeszcze nie umie spawać, to rzeczywiście będzie mówił, że żeby łączyć drutami i wiązać elki. No, jest to najprostszy sposób. Ja się nie boję swoich spawów, bardzo głęboko przetapiam metal, umiem spawać, więc ja wszystko spawam. Oczywiście, żeby nie było, mam dużo jeszcze pręta zbrojeniowego, dodam jak najbardziej jeszcze te elki, żeby nikogo tam oczy nie bolały i dla świętego spokoju. Ale bądź co bądź, ja jestem przekonany i uważam, że wszelkie stalowe elementy powinny być spawane. Ja mam już swoje belki porobione, pospawane, podrutowane. Elki też już pozakładane. Jakby ktoś się czepiał, że elek nie robię, to są elki porobione. Wkładki mam porobione, styrodurowe. Tu są co 2 metry, tam co 1,5 i odstęp jest na 4 metrze. No i co? Teraz mam zbrojenie zrobione na ściankę działową, więc muszę tylko zrobić belkę. No, zazbroić, żeby miał na czym to położyć. Chciałbym uniknąć tutaj robienia stempli, bo będę tutaj przechodził, ale coś muszę wymyśleć takiego, żeby tutaj można było tą belkę położyć i zalać.
bądź trzecim odcinku pokazywałem Wam, jak kupowałem towar i kupiłem drewno na budowę. Poza krokwiakami, murłatami kupiłem też te deski. Dużo ich tam nie było, ale kupiłem, bo drzewo to jest teraz cholernie drogie. Ja tam dalej mam jeszcze trochę swojego. Mam nadzieję, że mi to wszystko wystarczy na obszalowanie wieńca. Dużo i niedużo. No. Najwyżej pojadę i dokupię parę sztuk. A więc tak, zobaczcie, jak ja poukładałem te deski. Taki trójkąt. Jedna i tak wszystko dookoła. Dzięki temu one sobie mogą leżeć równo. One się nie wichrują, nic się z nimi nie dzieje. Tak samo krokwiaki, jak widzicie tam na przykładkach, też są poukładane, ponieważ to jest bardzo ważne, żeby te drzewo, ja mówię drzewo, bo dla mnie drzewo czy ścięte, czy rosnące, bo wiele osób się czepia, że ja mówię drzewo, a nie drewno. Dla mnie to jest drzewo, czy jest ścięte, czy rośnie sobie, to nadal jest drzewo. I żeby się nie powichrowało, trzeba je tam sobie przekładać. Dobra, ładuję je na samochód i jedziemy szalować wieniec. Wiem, że jesteśmy u mnie na placu. Chcieliście, bym zobaczył, czy te okna są czy trzyszybowe. Są trzyszybowe na szczęście. No tak, bo teraz są te normy WT21, ale o właśnie, w ogóle zacznijmy od tego, że ten balkonik, co Wam mówiłem, że przywiozłem go z Rawy Mazowieckiej. Zobaczcie, to jest taka czekolada, to jest taki machoń. No jednak, kurczę, trochę się różni, ale mówię, to będzie od takiej strony niewidocznej tego budynku i dlatego też no nie będzie źle, ale najważniejsze, że jest 210. Wszystkie balkoniki są na 230, 235, takie głupie standardy. No i niestety, no to jest dwuszybówka tylko i wyłącznie, więc ja ją zamontuję, no jak nie przejdzie, no to najwyżej tam się kupi. Będzie parę groszy, to się kupi nowe okno. No niestety nowe okno kosztuje 1400 czy tam 1500 zł. Ja za nie dałem 120 zł i mi się opłacało po nie jechać. Aha, jeszcze jeden myk. Ono od środka jest białe. One jest od środka białe, te wszystkie są obustronną mają okleinę. No ale co, ja nie jestem wybredny. Zanim jednak załaduję te deski na samochód i pojadę z nimi na budowę, to doszedłem do wniosku, że łatwiej będzie mi na tej kupie je sobie połączyć. Ja sobie porobię takie blaty, żeby miały chociaż 30 cm. Tylko dlatego, że ja w końcu ustawiłem ten wieniec na 17 cm, a moja najszersza deska ma 17 cm. Nie mam takich szerokich desek, żeby opasały mi ten wieniec ładnie, więc nie będę na górze tego wszystkiego kręcił. Ja sobie skręcę tutaj i sobie takie blaciki wywiozę na budowę. Pozwalam sobie skręcać to na wkręty zwykłe czarne, ponieważ ja będę sam wylewał ten wieniec. Nie będzie gruszki. Tak więc nie będę tego tak napierdzielał. Nie będzie tu napierdzielanki takiej, żeby go tam rozrywało. Chociaż i tak go zabezpieczę. No i tak robię wszystkie. Skręciłem sobie kilka blatów. Kupiłem sobie paczkę wkrętów czarnuchów 120, długie, wkrętarka. No i co? Pierw idę na górę do tych desek, co zamontowałem i laserem łapałem wysokość po bokach. Dokręciłem kolejne wkręty. No i puściłem sobie sznurek idealnie. I do tego sznurka będę robił szalunek. Tak więc łapię sobie pierwszy ten blat. One są tylko na razie po dwa wkręty złapane. Na końcu, jak już cały szalunek będzie na górze, przyjdę i całą paczkę wpierdzielę wkrętów i będzie gitara.
Dobra, jak to zrobić samemu? Ja sobie to postawię tam, gdzie ta decha będzie. To będę widział mniej więcej, gdzie ona się kończy. Wezmę sobie 4 wkręciochy. Zmierzę sobie, ile ten blacik mi wyszedł. Ten akurat ma 32. 32. Więc pi razy oko od mojego zrobimy gdzieś na 34. 34. Ok. I ta sama sytuacja tutaj. Jak on ma 32. O, tak pi razy oko. Tu jest. Niech będzie 35, 34. Nie ma to większego znaczenia. Dobra. Teraz tak, jeżeli chodzi o sam blat, biorę, zakręcam wkręta pod takim kątem i tutaj to samo. Jak najostrzejszy kąt. No i co, biorę sobie ją. Łatwiej byłoby, jakby ktoś był. No ale jest budowa, którą się robi samemu. A więc stawiam sobie na tych moich wkręciochach. I teraz podsuwam do sznurka jedną stronę. Trochę przesadziłem z tym kątem. Dobra. No i idę w drugą stronę. Od razu poprawię ten kąt, bo trochę przegiąłem, ale ma być tak pod kątem. No i co? Jedziemy też do sznurka. Dobra. Ja tu mam, o właśnie. No i zaraz trzeba będzie jeszcze tamtą stronę raz poprawić. Dobra.
mamy w środku. No to teraz najwyższa pora zrobić opaskę na zewnątrz, co wbrew pozorom jest o wiele łatwiejsze. Zaczynam zdejmować te swoje deseczki od lasera, sznurki, nie sznurki, inne pierdoloty. I co? Tutaj jedynie kiedy przykręcę wkręty na górę, to jedynie co, to będę od poziomicy malutkiej łapał sobie poziom między początkiem i końcem szalunku. Cała będzie historia. Troszeczkę będę wyjeżdżał kilka centymetrów na zewnątrz budynku, żeby łączyć szalunek na końcu. No to lecimy. No i w ten sposób 8. odcinek dobiega końca. Na tym go w tym tygodniu zakończymy. Przyznam szczerze, kilka dni, poniedziałek, wtorek, to były u mnie deszcze, więc no za bardzo nie mogłem popracować. Zacząłem od środy praktycznie wszystko robić. I co? No i przesunęło się, musiałem niestety pracować w sobotę. Tak więc nie ukrywam, te deski troszeczkę mokre były, no ciężkie, trochę mięśnia mnie bolą, no też muszę ja odpocząć, więc ten szalunek jest tylko na razie wrzucony i przykręcony tam na kilka tych wkrętów, jak widzieliście. Ja w poniedziałek samego rana po prostu wpierdzielę tam ile wkrętów się da i jeszcze deseczki na górę zrobię. Zabezpieczę go, żeby nie było takiej sytuacji, jak to było przy fundamencie, że troszeczkę mi się to rozjechało, ale zobaczycie, bo ja będę to w poniedziałek nagrywał. Tak więc w tym tygodniu mam gotowe zbrojenie, mogę już powiedzieć zaszalowane. Jest kupiony cement. Zakupiłem cement 1, tak więc jestem gotowy, więc w przyszłym tygodniu wylewam. Słowo na niedzielę. Chciałbym naprawdę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które dołączyły już na Patronite. Jak wiecie, no w tym tygodniu już strzeliło 20 000, które miałem w swojej gotówce, więc tutaj zbieram cały czas na tą blachę. Jeżeli chcielibyście pomóc, będę bardzo wdzięczny każdą tą złotówką. Powiem tak, postanowiłem, że nie będę tych nowych osób wymieniał w odcinkach, ale w pewnym momencie będę robił posadzkę. Posadzka będzie zrobiona całkiem w nowy sposób, troszeczkę nieznany w Polsce. Mianowicie zamiast warstw styropianu będę spieniał beton.
nagram filmik, jak robię generator do spieniania betonu oraz pełną recepturę do spieniania betonu. Jak komuś się to przyda, to fajnie. I ten filmik po prostu nie będzie publiczny. Ten filmik przekażę link wszystkim osobom, które mnie wesprzą na zakup blachy do tego projektu. Myślę, że to będzie bardzo fajne rozwiązanie i ten filmik dostaną tylko i wyłącznie te osoby. Tak więc podsumowanie. W zeszłym tygodniu wydaliśmy taką kwotę. No i co? W tym tygodniu muszę policzyć 30 zł, których nie policzyłem tydzień temu, czyli kątowniki, którymi łączyłem ściankę działową ze ścianami bocznymi. Kątowniki kosztowały mnie 30 zł. W tym tygodniu jeszcze zakupiłem wkręty 120 właśnie do tego szalunku, 45, całą paletę cementu, jedynki, więc cementu powinno mi starczyć na wieniec oraz na spienianie właśnie tej warstwy posadzki, ale to później. I co? Co jeszcze kupiłem? Kupiłem elektrody do spawania, to z 20 sztuk. Nowy sznurek kupiłem. Tak więc za to wszystko dałem 880 zł. Kupiłem drutu wiązałkowego za 20 zł. I wszystko. Tak, cały tydzień deski były, drut był, więc zeszło mi się troszeczkę związaniem tych belek. Myślałem, że te szalunki będę wrzucał za 2 dni, mówię, już tak się nastawiłem psychicznie, że w tym tygodniu nie puszczę Wam filmiku, z 2 dni będę pewnie rzucał te szalunki. Wiecie co, 4,5 godziny szalunki są na górze, nie? Ja w poniedziałek tylko je tam poskręcam, deski porobię, poustawiam, ale to Wam pokażę w poniedziałek. Tak więc ten tydzień zamykamy z kwotą magiczną, przekroczyłem moje dwie dyszki w gotówce, jakie miałem z oszczędności na ten projekt. Tak więc no dalej będzie to szło troszeczkę inaczej, ale to zobaczymy. Tak. Słuchajcie, specjalnie na sam koniec, by zobaczyć, ile osób ogląda moje filmy do końca, a ile osób po prostu przegląda klateczki i pisze głupie komentarze. Zostawiłem taką małą notatkę, informacyjkę, mianowicie jak widzieliście w trakcie filmu zrobiłem takie wstawki styrodurowe i pewnie zaraz wiele osób, które nie dojdzie do tego momentu, będzie pytało po co, na co, na co. Tak więc kochani, słuchajcie, osoba, która prawidłowo pod komentarzem, taki mały konkurs, napisze po co ja to zrobiłem, w jakim celu, co to jest, na co, bo ja w filmie ani słowa o tym nie wspomniałem, uzyska dostęp do tego filmiku dla moich patronów, który będę nagrywał podczas generowania betonu. Tak więc życzę Wam miłej niedzieli, miłego oglądania i do zobaczenia w następny piąteczek, piątunio. Trzymajcie się, cześć!